ale te sztyce równie dobrze sprawdzą się podczas Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam na prezentację nowości marcowych. Zacznę od mocnego punktu w tych nowościach, a mianowicie od kołowrotka Centris SD. Ci, co znają produkty marki Preston, kojarzą na pewno kołowrotek Centris NT, który był flagowym kołowrotkiem w ofercie Prestona. Świetny kołowrotek, bardzo lekki i tak samo lekki będzie nowy kołowrotek Centris SD, ponieważ Preston wykorzystał sprawdzony mechanizm z poprzedniego kołowrotka i wprowadził ulepszenia do poprzedniego modelu. Nowy kołowrotek wyróżnia się takim, można powiedzieć, bardzo szybkim hamulcem, stąd nazwa SD, co oznacza speed drag. Wystarczy wykonać pół obrotu, żeby albo poluzować ten hamulec, albo go mocniej docisnąć, więc dzięki temu nie trzeba bardzo mocno kręcić pokrętłem na szpuli, żeby wyregulować hamulec. Wystarczy niewielki ruch, żeby ten hamulec działał tak, jak nam zależy, żeby działał. To jest jedna z nowości w tym modelu. Kolejna to jest składana korbka. Ta korbka jest składana przy wykorzystaniu dźwigni. Wystarczy tą dźwignię nacisnąć i można korbkę złożyć. Nie trzeba, tak jak w poprzednim modelu, dokręcać korbki pokrętłem. Oczywiście pozostawiony został, tak jak wspomniałem, sprawdzony, mocny mechanizm. Oprócz tego pozostał kabłąk ze stopu niklu z tytanem. Jest to bardzo trwały materiał. Dosyć cienki drut, tak jak na to spojrzymy, natomiast to jest na tyle mocny drut i na tyle elastyczny, że nie jesteśmy w stanie tego zniszczyć, więc nawet jak będziecie pakować wędkę z kołowrotkiem do pokrowca, nie trzeba się martwić o to, że podczas transportu, gdzie tam być może gdzieś pokrowiec zostanie przyciśnięty, że kabłąk się na trwale odkształci, bo ten materiał charakteryzuje się tym, że wraca do poprzedniego kształtu, czyli nawet jak się gdzieś go tam wygnie, odegnie, to on powraca do swojego kształtu, nie sposób go złamać czy zniszczyć. Nowy Centris SD ma, tak jak poprzedni kołowrotek, dwie szpule w zestawie. Każda z tych szpul ma dwa klipsy. Kołowrotek jest zapakowany w elegancki karton. W zestawie mamy pojedynczą oraz podwójną korbkę. Jest dostępny w trzech popularnych rozmiarach: 320, 420 oraz 520. W związku z tym, że kołowrotek występuje w trzech wielkościach, myślę, że większość wędkarzy wybierze rozmiar do swoich zastosowań. Może być wykorzystany zarówno do odległościówki, do lekkiego federa, do łowienia na method feeder, do pellet waglera, a także do cięższego federa. Kołowrotek, oprócz tego, że wyróżnia się takim fajnym designem, bardzo ładnie wygląda, jest wykonany z najwyższej jakości materiałów. Tytanowy wałek, w pełni aluminiowy korpus w połączeniu z tytanowo-węglowym rotorem sprawiają, że ten kołowrotek wyróżnia się spośród innych. Oprócz tego ma wielotarczowy przedni hamulec z mikroregulacją, który działa niezwykle płynnie.
przycisk zwalniający pozwala na błyskawiczną wymianę szpuli. Kołowrotki dostępne są w 3 wielkościach: 320, 420 oraz 520. Wszystkie mają przełożenie 5:1, 7 łożysk. Różnią się oczywiście wielkością szpuli, więc pojemność szpuli dla najmniejszego kołowrotka wynosi 150 metrów żyłki 0,23, natomiast dla średniego i największego kołowrotka pojemność szpuli wynosi 150 metrów żyłki o średnicy 0,26 mm. Różnią się także masą. Najmniejszy waży 313 gramów, średni 322 gramy, natomiast największy 339 gramów. Kolejną rzeczą, która jest różna dla tych 3 kołowrotków, to jest nawój. W najmniejszym modelu wynosi 75 cm, w większym 85, a w największym 95 cm. Sztyce do podbieraka Monster Extreme. Jeżeli szukacie dobrej sztycy do podbieraka, takiej, która chcecie być pewni, że nie zawiedzie Was podczas podbierania nawet największych ryb, to warto zainteresować się sztycami Monster Extreme. Sama nazwa już, myślę, dużo o tych sztycach mówi. To jest seria takich bardzo mocnych, ale też bardzo przyjemnych sztyc. To nie są takie toporne sztyce, którymi ciężko się operuje. To są sztyce mocne, ale bardzo przyjazne dla wędkarza, bo bardzo dobrze się nimi operuje. Wzmocnione złącza, zanitowane i wklejone gwinty i do wyboru jest kilka modeli. Najkrótszy model 2,5 metra waży 240 gramów, 3-metrowy 275 gramów, 4-metrowy 455 gramów. W tej serii jest też dostępny model Monster Extreme XS o długości 3,6 metra. To jest taki, powiedziałbym, najlepszy model wśród tej serii. Ten podbierak, ta sztyca od podbieraka charakteryzuje się tym, że ma gwint zarówno w ostatnim, jak i w przedostatnim elemencie. Czyli możemy wykorzystać ten podbierak na 2 sposoby. Jeżeli zależy nam, żeby był bardzo mocny i sztywny, wtedy odpinamy ten najcieńszy element. Mamy gwint w tym środkowym, powiedzmy, elemencie i uzyskujemy bardzo, ale to bardzo mocną sztycę do podbieraka, która będzie współpracować nawet z największymi czaszami od podbieraka. Seria tych podbieraków jest stworzona do współpracy z obszernymi koszami do podbieraka, przeznaczonymi na duże ryby. Sprawdzą się także podczas zwykłego wędkowania. Można je wykorzystać, gdy polujecie na największe ryby, ale także podczas zwykłej wyprawy wędkarskiej na karpie, karasie, liny, czy też leszcze oraz płocie. Podbieraki pomimo swojej wyjątkowej mocy są doskonale wyważone i bardzo sztywne i umożliwiają dzięki temu bardzo komfortowe podbieranie ryb. Snaplock Toolbar w wersji XL to jest propozycja dla wędkarzy łowiących na komercji, którzy rozkładają wiele siatek. Toolbar to jest taki przybornik, na którym montujemy siatki. Można też oczywiście montować inne elementy, natomiast głównie wędkarze wykorzystują do montażu siatek. Na tym toolbarze w wersji XL jest możliwość zamontowania aż 7 siatek jednocześnie, więc to jest dosyć szeroki toolbar. On jest na czas transportu składany. 5 siatek montuje się z przodu, 2 siatki montuje się z boku, dzięki temu, że ten toolbar jest zakończony takim wygięciem pod kątem prostym, na którym też można umieścić uchwyt do siatki. Nie ma wielu łowisk, na których łowi się aż tyle ryb, żeby było potrzeba 7 siatek. Natomiast powstają już takie łowiska, coraz częściej gospodarze łowisk zdają sobie sprawę, że nie można zbyt wielu ryb przechowywać w jednej siatce, dlatego powstają limity siatkowe, więc myślę, że z czasem ten toolbar nabierze też dużego sensu na polskich łowiskach. Na wielu łowiskach w Europie Zachodniej czy w Anglii tego typu toolbar bardzo często jest używany przez wędkarzy, ponieważ łowią bardzo dużo ryb i te ryby muszą dzielić na wiele siatek. Długość tej poprzeczki może być oczywiście skrócona, wtedy jest wystarczająco długa do montażu 4 siatek. W zestawie jest 7 szybkozłączek Snaplock akcesory block, które ułatwiają demontaż siatek. Poprzeczka jest wyposażona w 2 mocowania na nogę o średnicy 36 mm. W zestawie jest redukcja 30 mm. Składana konstrukcja ułatwiająca transport. Zewnętrzne elementy ustawione są pod kątem, dzięki temu jest zmaksymalizowana dostępna przestrzeń do montażu siatek.
Wymiary. Długość transportowa 99 cm, długość po rozłożeniu 194 cm. Masa 1600 g. Hardcase Roller Safe. To jest propozycja dla wędkarzy, myślę, że głównie łowiących na tyczkę. To jest, jak sama nazwa wskazuje, sztywny pokrowiec, torba, etui do przechowywania rolek. Rolki mają duży rozmiar, ale także kosztują dużo pieniędzy, dlatego warto zadbać, żeby nie zniszczyć ich w czasie transportu. Futerał oprócz tego, że ma sztywne dno, ścianki, ma także sztywną pokrywę hardcase, która nachodzi tak jakby na ścianki. Dzięki temu zabezpiecza przed przemoczeniem, czyli jak pozostawicie ten pokrowiec gdzieś na deszczu, nie trzeba się przejmować tym, że zawartość zostanie zmoczona, ponieważ ta pokrywa, nawet jak deszcz będzie zacinał pod kątem, w pełni ochroni zawartość. Powiększona pokrywa ma też tę zaletę, że wygodnie się ją zamyka oraz otwiera. Jest zabezpieczona 2 klamrami, ma bardzo wygodne rączki do przenoszenia oraz pasek na ramię. Jest zaprojektowany do transportu 2 rolek Absolute lub Inception, to zależy co kto używa, oraz innych akcesoriów. Futerał jest bardzo przestronny i praktyczny, ma solidne zapięcia, jest wykonany z wodoodpornego materiału, więc zabezpiecza zawartość, ale też bardzo dobrze się go czyści. Jeśli gdzieś postawicie go w błocie, czy zostanie ubrudzony zanętą czy gliną, w bardzo łatwy sposób można go umyć. Ma kompaktową konstrukcję, mimo dosyć dużych rozmiarów. Wymiary 103 x 35 x 24 cm. Masa 4,2 kg. Jeśli zdecydowaliście się na kupno sztycy do podbieraka, możecie też rozważyć zakup czaszy do podbieraka. W nowościach marcowych są właśnie takie siatki do podbieraka Carp XS Landing Net. Jest to seria niezwykle mocnych podbieraków, głównie do łowienia karpi oraz innych dużych ryb na łowiskach komercyjnych. Podbieraki mają solidną głowicę, taką, która nie zawiedzie nas podczas podbierania największych ryb. Mocną obręcz wykonaną z aluminium. Gumowaną siatkę o dużych oczkach. Tak jak wspomniałem, stworzone są do podbierania dużych, zaciekle walczących ryb. 2 największe modele mają powiększoną głębokość, dzięki temu można podebrać naprawdę okazałe karpie czy amury. Mają mocną gumowaną siatkę. Gwint ze stali nierdzewnej. Ten gwint jest dosyć duży, więc bardzo pewnie montuje się go w sztycy i są dostępne w 4 wielkościach. 18 cali to jest 45 cm, 20 cali 50 cm, 22 cale 55 cm i największy podbierak ma średnicę 24 cali, czyli 60 cm. Koszulka z długim rękawem na duże upały Performance Sunshirt UPF 35. To jest bardzo wygodna, przewiewna koszulka z ochroną przeciwsłoneczną, uszyta z bardzo lekkiego materiału, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Jednocześnie zapewnia chłód oraz wygodę podczas użytkowania. Koszulka jest dostępna w rozmiarach od S do 4XL. Muszę się przyznać, że ja czekam na taką koszulkę, ponieważ jak jest gorąco, no to chronię swoją jasną skórę przed słońcem, więc to jest jedna z nowości na pewno, która znajdzie się na moim wyposażeniu. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tego typu ubiorze. Właściwości. Ochrona przeciwsłoneczna UPF 35. Lekki, oddychający materiał. Wygodny krój. Koszulka z krótkim rękawkiem Lightweight Black T-shirt. To jest lekki t-shirt, doskonały do noszenia samodzielnie, może też być wykorzystywany jako jedna z warstw odzieży. Koszulka jest w kolorze czarnym, jest wykonana z materiału o gramaturze 160 g na metr kwadratowy. Zapewnia poczucie komfortu w każdych warunkach. Ma stylowe, bardzo subtelne logo z przodu oraz większe logo na plecach. Jest bardzo wygodna i jest dostępna w rozmiarach od S do 4XL. Koszulka z krótkim rękawkiem Lightweight Raglan T-shirt.
Niezwykle wygodna i bardzo stylowa koszulka raglanowa, która zapewnia dodatkowy komfort podczas użytkowania w porównaniu do tradycyjnych t-shirtów. Można ją wykorzystać praktycznie przez okrągły rok. Latem oraz podczas bardzo ciepłych jesiennych czy wiosennych dni może stanowić jedną warstwę, ale także gdy zrobi się chłodniej, można ją założyć też pod bluzę, czy pod kurtkę, czy pod polar. Jest wykonana z lekkiego materiału o gramaturze 160 gramów na metr kwadratowy i zapewnia poczucie komfortu w każdych warunkach. Koszulka ma stylowe, nadrukowane logotypy i jest dostępna w rozmiarach od S do 4XL. Nogi Absolute Station o długości 20 cm. Wielu wędkarzom łowiącym na koszu Absolute Station przeszkadzają bardzo długie nogi z przodu. Szkoda wiadomo tych nóg obcinać. Dla tych wędkarzy Preston przygotował nogi o długości 20 cm. Zdarza się na łowiskach specjalnych, że łowi się nie tylko przed sobą, ale także gdzieś wzdłuż brzegu, wtedy te przednie, dłuższe nogi przeszkadzają. Warto założyć krótkie nogi, które umożliwiają ustawienie tyczki zarówno przed sobą, ale w prosty sposób można tą tyczkę także obrócić do boku. Noga ma 20 cm długości, ma średnicę 36 mm. Ma oczywiście regulację długości, więc można ją troszkę wydłużyć. Jest doskonała do montażu w podnóżku lub koszu wędkarskim, kiedy dłuższa noga jest niepotrzebna. Podobnie jak oryginalne nogi w koszu Absolute Station ma uchylną stopkę dosyć szeroką, więc nie zapada się w mule, a gwint ma zasłonięty zakręcaną zaślepką. Według mnie takie krótkie nogi też mogą się przydać do platformy wędkarskiej, bo nieraz gdy podczas mojego wędkowania rozkładam platformę wędkarską na bardzo stromym brzegu, to z tyłu potrzebuję bardzo krótkich nóg, z przodu potrzebuję długich nóg. Jeżeli chciałbym wykorzystać powiedzmy firmowe nogi w platformie także z tyłu, to te nogi by mi przeszkadzały podczas użytkowania, dlatego ja bardzo chętnie te krótkie nogi wykorzystam też w platformie wędkarskiej do montażu ich z tyłu platformy. Okulary wędkarskie Inception są dostępne w dwóch wersjach z niebieskimi soczewkami, tak zwanymi Ice Blue oraz zielonymi. Model z niebieskimi soczewkami Wrap Sunglasses to są takie okulary, które bardzo dobrze przylegają do czoła oraz do skroni. Dzięki temu nasze oczy są chronione przed dostępem promieniowania UV i promienie słoneczne nie zakłócają patrzenia na wodę. Zapewniają całkowitą ochronę przed niepożądanym dostępem światła oraz wiatrem. Dzięki temu mamy bardzo dobre widzenie. Są dostosowane do jasnych warunków, więc bez problemu radzą sobie z odblaskami na powierzchni wody. I dzięki temu możemy obserwować to, co się dzieje pod powierzchnią wody. Model Leisure Sunglasses, czyli ten model z zielonymi soczewkami, ma obszerne oprawki, które są niezwykle wygodne i łatwe do założenia. Zielone soczewki sprawdzą się w każdych warunkach. Można je wykorzystać zarówno podczas wędkowania, ale także, myślę, dobre będą dla kierowców podczas jazdy samochodem. Ja na pewno będę je w tym celu także wykorzystywał. Jedne jak i drugie okulary zapakowane są w usztywniane etui, dzięki temu są chronione podczas transportu. Ja nagrywam ten film w takiej scenerii dosyć jeszcze późno zimowej, wczesno wiosennej, więc ja na razie nie myślę o okularach, ale na pewno już się zbliżają dni, podczas których okulary przeciwsłoneczne będą potrzebne, więc niedługo nadejdzie na nie czas. Ciekawy jestem, które z tych okularów Wam najbardziej przypadły do gustu. Napiszcie o tym w komentarzu. Napiszcie też, które z nowości, które zaprezentowaliśmy w tym filmie, chcielibyście mieć na swoim wyposażeniu, co byście chcieli sprawdzić, na co czekacie, co Was zaintrygowało. Ja na pewno sprawdzę nowe kołowrotki Centris SD. Jestem fanem kołowrotków Centris NT, więc na pewno sprawdzę, jak sprawują się nowe modele. Oczywiście też czekam na nowe ubrania. Bardzo dziękuję, że byliście do końca tego filmu. Zachęcam do komentowania, do pozostawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału Preston Innovations Polska. Zapraszam na media społecznościowe. Do zobaczenia w następnym filmie. Jeśli zdecydujecie się na kupno sztycy do podbieraka, warto też pomyśleć o koszu do podbieraka. Gdzieś walto. Walto? No, walto, kurna.